Jakby zrobić takie badanie psychologiczne ludzi, którzy są szczęśliwi, to założę się, że się okaże, że to są ludzie, którzy ładnie wypoczywają. Umieją wypoczywać i w ogóle wypoczywają i robią to produktywnie, konstruktywnie. Umieją to robić. Ludzie wypoczęci, radośni są szczęśliwi, prawda? Nie chodzi o to, że ciągle są wypoczęci, ale mają jakąś równowagę taką w tym. W ogóle wypoczywanie jest częścią naszego życia. Jeżeli my mamy zadania, a pomiędzy zadaniami mamy przerwę, to wszystko jest ważne. I zadanie, i przerwa. Jak jest dobra przerwa, to jest potem dobre zadanie. I to jest element życia, styl życia, w którym jest miejsce na pracę i miejsce na wypoczynek i że to jest bardzo, jest to dobre, normalne, sensowne i rytmiczne, czyli co jakiś czas się pojawia i to jest oczywiste, że tak jest. Czasem czekamy na to, aż świat coś dla nas zrobi, że teraz tak jakby się tak samo istnie, wykona coś, że przyjdzie ta przyjemność. Tak jak z marzeniami, że marzenia się spełnią. Marzenia się spełnią, jak je spełnisz. A tutaj wypoczynek się wypełni, jak będziesz wypoczywał, czyli jak sobie go zaplanujesz sensownie i pójdziesz w to i wypoczniesz. To wtedy jest wypoczynek. A jak nie zrobisz tego wypoczynku, to go nie ma po prostu. Trzeba go zorganizować, dlatego to jest ciekawe, bo to jest logistyczne zadanie. Z wypoczywaniem trzeba po prostu zaplanować wypoczynek, wykombinować, co będzie dla mnie dobre, jak wypoczywać najlepiej i potem to zrobić. W sumie też jest zadanie bojowe, co? To jest zadanie, jak wykonać wypoczynek. No ale dobra, jak już zaplanujesz ten wypoczynek i potem już wiesz jak, no to potem jak już wchodzisz w wypoczynek, to już jest tylko wypoczywanie. To już jest spoko, nie? Wypoczywanie jest przyjemne. Ma być przyjemne. I wtedy, kiedy jest przyjemne, jest też produktywne. No i to jest taki spory kłopot, bo niektórzy ludzie nie umieją sobie dać takiej przyjemności. Tak jakby, niektórzy czują, że nie zasługują. Albo, że muszą bardzo zasłużyć, czyli jeszcze więcej pracować, żeby zasłużyć na jakąś przyjemność. Są ludzie, którzy jadą na urlop i tam pracują. Jadą z rodziną i pracują na urlopie, nawet tam parę godzin dziennie, online, albo jakieś tam robią sobie zadania, bo myślą, że muszą koniecznie coś robić, bo jak nie, to ich coś ominie, coś przepadnie, coś będzie nie tak, nie będą tak bardzo produktywni. No i tu jest taki absurd, że człowiek nie odpuszcza i pracuje, bo myśli, że nie będzie produktywny, przez to, że odpocznie. Ale jest taki paradoks, że po prostu jeżeli ktoś pracuje bez przerw, to jest mniej produktywny niż jak zrobi sobie porządną przerwę i wraca po przerwie do pracy. Ze świeżym umysłem, z jasnym takim spojrzeniem, nowym nawet. I zaczyna nawet ładnie oddzielać, czy to, co robi, jest ważne, czy są może jakieś rzeczy niepotrzebne, które robi. W ogóle wakacje są takim czasem też, żeby zobaczyć z dystansu swoje własne życie, bo jedziesz na wakacje na tydzień, a potem wracasz z dystansu i wracasz do swojego życia. I wracając, powrót z wakacji jest powrotem do takim spojrzeniem na to, do czego wracam. I spojrzeniem, czy mi się podoba to, do czego wracam. Jeśli wracam i się cieszę, że wracam i tam mi się podoba to życie, które mam, na wakacjach było fajnie, a tu wracam do życia, które jest fajnie zorganizowane, podoba mi się, no to wracam chętnie. A czasem jest tak, że z wakacji nie za chętnie się wraca, bo sobie uświadamiasz bardzo wtedy, jak bardzo niechętnie chcesz wrócić do swojego życia, bo ono ci się nie podoba. A przy wypoczywaniu, przy takim właśnie czasie, gdzie jest dużo myślenia i ciszy, no to można dojść do tego, co jest nie tak i co trzeba by zmienić, żeby było lepiej. No i najlepiej wypoczywać w ciszy, w naturze i tam, gdzie nie ma bodźców. Tam, gdzie jest spokój od bodźców. I czas przerwy na to, żeby mózg mógł się tak jakby oczyścić, zresetować i o niczym nie myśleć. Albo trochę przetrawić i tak jakby odpoczynek to jest tak jakby taka cisza w umyśle. I produktywny jest odpoczynek taki, ponieważ cisza w umyśle produkuje konstruktywne i twórcze myśli.
Ja mam takie doświadczenie, że jak odpoczywam porządnie, czyli nic nie robię, sobie siedzę, gdzieś tam idę na spacer, robię coś takiego, co nie zajmuje mojego umysłu za bardzo, to wtedy pojawiają się najcenniejsze pomysły na życie, na twórczość, na jakieś działanie. Natura ma zdolności uzdrawiania człowieka. No albo można inaczej powiedzieć, że człowiek w naturze ma uaktywnione procesy samouzdrawiania. W naturze wypoczywa się psychicznie, emocjonalnie, wypoczywa się od bodźców takich technologicznych. Wypoczywanie dodaje sił. Jest bardzo produktywne samo w sobie, ponieważ to jest jak ładowanie baterii. Można sobie zorganizować w ciągu dnia mini wypoczynek w formie chwili dla siebie podczas picia kawy. Jak ktoś nie pije kawy, no to podczas picia herbaty. Czyli jest jakaś chwila w ciągu dnia i czujesz, że ona jest taka dla ciebie. I sobie tam zasiadasz, i nawet jak trwa 5 minut. I jest to taka forma spotkania ze sobą, ciszy i spokoju i takiej radości z picia kawy czy herbaty, no to może być też wypoczynkowe. To są takie mini wypoczynki. W ciągu dnia to są mini wypoczynki, a w życiu te takie większe, całodzienne, kilkudniowe czy kilkunastodniowe, no to są większe wypoczynki, które też nam są potrzebne. A w ogóle potrzebujemy dobrze ustalić sobie rytm funkcjonowania w świecie właśnie. Ile tego wypoczynku potrzeba. No i potrzebujemy spać. I tyle, ile potrzebujemy spać, tyle powinniśmy spać. Każdy inaczej. Niektórzy 7 godzin, niektórzy 8 godzin, ale to ważne jest, żeby wypocząć. No to jest forma regeneracji. Ważne jest, żeby każdy po prostu znalazł taką swoją ścieżkę wypoczywania, bo każdy też co innego lubi. I może tak być, że mąż mówi do żony, chodź do kina. I on jest zachwycony tym pomysłem i on wypoczywa w taki sposób. Idzie do kina z żoną, potem idą na jakąś tam pizzę i mają po prostu, on ma wielką frajdę z tego i czuje, że spędził fantastycznie dzień z żoną, tam chwilę wypoczynkową. Wraca do domu, jest po prostu w pełni sił do tego, żeby, nie wiem, ogarnąć dzieci i tak dalej. Ale na przykład żona może mieć trochę inną konstrukcję i ona mówi, dobra, idę do kina. Po czym jeszcze po tej restauracji wraca i czuje się zmęczona. I ona nie jest zrelaksowana po czymś takim. Oczywiście było fajnie, był fajny film, ale to nie jest dla niej wypoczynek. Ona się zmęczyła, bo można siebie oszukać i wypoczywać, udając, że się wypoczywa i nie wiedząc o tym, że się nie wypoczywa. To jest, wiesz, to jest najtrudniejsze, żeby dobrze rozpoznać w sobie to, czy to, co robisz, to jest wypoczywanie. No to trzeba bardzo rozsądnie i uważnie popatrzeć po wypoczywaniu, czy jesteś wypoczęty. I niektórzy pojadą sobie w góry z rodziną, ale może niektórzy mogliby nie z rodziną pojechać sobie w góry, czyli samemu. Na przykład uważam, że kobiety powinny odpoczywać od swoich dzieci. Bo zobacz, to jest takie coś niefajne. Jak to? Kobieta bez dzieci, wiesz, matka, nie? I ona sobie jedzie na 2 dni nad morze sama albo z koleżaneczkami. I zostawia swoje dzieci mężowi, albo babci, albo komuś i odpoczywa od dzieci. To w ogóle nieładnie. Jak może odpoczywać od dzieci? Ale dlaczego nie? Przecież dzieci są bardzo wymagające. Dzieci wymagają pracy. Więc trzeba odpoczywać od dzieci po to, żeby nabrać energii i sił do tego, żeby być lepszą matką. I matka wypoczęta jest lepszą matką niż matka zajechana. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby kobieta, czasem sobie, mężczyzna także, żeby sobie pojechali gdzieś bez dzieci. To jest bardzo fajna forma wypoczynku. A wypoczynek jest jeszcze połączony z tym, że można robić coś twórczego, bo to też tak aktywuje mózg w taką stronę wypoczynku, bo tam jest flow. Jak robisz coś twórczego i znikasz w tej twórczości i jesteś tą twórczością i po prostu trochę nie ma ciebie, to też twój umysł odpoczywa.
w domu robić to, co się chce. Na przykład wziąć sobie cały dzień wolnego i w domu tak na luzie, w pieleszach, jak to mówisz, w piżamie. Można się obudzić i pomyśleć, dzisiaj nic nie muszę. Wyspać się tyle, ile chcesz, obudzić się w takim spokojnym tempie, zjeść śniadanie, potem robić coś, co się chce, albo nic nie robić, snuć się. Można sobie zrobić w ogóle raz na jakiś czas taką przerwę w ciągu tygodnia, w środku tygodnia, na przykład w środę. Dzień wolny, ale taki naprawdę dla siebie dzień. No i bierzesz sobie taki jeden dzień urlopu i wszyscy idą do pracy, wiesz, dzieci idą do szkoły, a ty zostajesz w domu. Albo jedziesz na wycieczkę. I robisz coś zupełnie niestandardowo w środę. Wszyscy są w pracy, a ty nie. Taki w ogóle wyczyn, nie? To jest wielka frajda taka, żeby, wiesz, zrobić sobie taki dzień dla siebie. Można pojechać w góry, można siedzieć w domu w ogóle w piżamie, nie ubrać się cały dzień, czytać książki, zrobić sobie dzień misia. Wnioskuję o wniesienie nowych zasad w pracy, że każdy pracownik etatowy ma jeden dzień w miesiącu wolnego dla siebie. Nie dla rodziny, nie na jakieś sprawy, tylko dla samego siebie. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, mojego wniosku. Mogę postulować znowu, postuluję o 2 dni w tygodniu w miesiącu porządnego wypoczywania. Jeden dzień to jest aktywny wypoczynek, a jeden dzień taki pasywny wypoczynek, czy taki luźny chill out, że nic nie robisz. I można iść do lasu samemu i wypocząć, można iść w góry samemu i wypocząć. Właśnie taka cisza, że nie ma też rozmowy, taka całkowita cisza. Zero kontaktu, zero dźwięków, po prostu jest spacer, bycie samemu ze sobą. To jest bardzo fajny sposób wypoczywania, ale niektórzy mają z tym duży kłopot i nie potrafią, nie lubią, nie chcą tego. Ale można też wypoczywać z ludźmi. I są ludzie, z którymi można wypocząć i są ludzie, z którymi można się zmęczyć. Jest taka grupa ludzi, jak się dobrze wybierze, to się okazuje, że są ludzie, z którymi można wypoczywać. Czyli musi być dobrze dopasowany człowiek do wypoczywania. Idziesz w góry z kimś i rozmawiasz, albo milczysz, ale jest taka swoboda, że czujesz się wypoczęty po takim spotkaniu.